Witajcie na kanale Chryzantema i Miecz. Kiedyś, jeszcze stosunkowo niedawno, zepsute rzeczy naprawiano. Mama cerowała dziurę w skarpetce, przyszywaliśmy misiowi nowe oczko albo przyklejaliśmy urwane ucho od jakiegoś kubka. Dzisiaj raczej uszkodzone rzeczy po prostu wyrzucamy i kupujemy w to miejsce jakieś nowe. Ale są wyjątki. Takim wyjątkiem jest na przykład kincki. Jedno zdanie? Bardzo proszę. Przerwać? Nie kincki, tylko kintsugi. Kintsugi? Tak, przez U, bo to U jest bardzo ważne, bo to jest kin, to jest złoto, a tsugi to jest łączyć. Nie może być cki, bo to będzie wtedy księżyc. To okropny ten internet i ten cały czat i te wszystkie inne sztuczne inteligencje, bo ja mówiłem kintsugi, Tak. ale specjalnie zapytałem się czatów, jak poprawnie wymawiać. Czat to nie wczoraj. zawsze prawdę ci powie. Wczoraj. No i on mi napisał wyraźnie, że U jest nieme i żeby go w ogóle wykasować z tego mówienia. Nie. Ja odkąd pamiętam i zetknąłem się z tym terminem, to mówiłem kintsugi. No ale ten pioruński czat mnie zwiódł, jak widać na manowce zupełnie. No tak czy owak, to przywracanie do życia, naprawianie, rekonstrukcja to jest jeden z aspektów kintsugi. To naprawianie spowodowane albo sentymentem, albo jakimś dążeniem do oszczędności. To jest ten pierwszy aspekt. Ale jest jeszcze drugi, który ma taki charakter bardziej estetyczno-filozoficzny. I on już związany jest ze sztuką. Ta sztuka głównie związana jest z ceramiką, czyli naczyniami, figurkami, no różnymi tego typu przedmiotami robionymi z gliny, szkła albo podobnych materiałów. W kintsugi bardzo ważne jest zastosowanie różnych technik, które są związane z laką japońską. Niemniej temat laki japońskiej jest tak bardzo ciekawy i tak bardzo obszerny, że o tym postaram się zrobić zupełnie odrębny film, więc dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o kintsugi. A porozmawiamy z osobą jak zwykle niezwykłą. Osoba, która wiele lat pracy poświęciła lace japońskiej i właśnie kintsugi, jest z zawodu konserwatorką sztuki i ekspertką w dziedzinie laki. Autorka kilku opracowań na ten temat, a także organizatorka praktycznych zajęć, takich warsztatów dla osób, które są zainteresowane kintsugi. Przedstawiam Wam Joanna Koryciarz-Kitamikado. Dzień dobry, Joasiu. Dzień dobry, miło mi. Pierwsze pytanie, takie, wybacz, trochę trywialne, ale które tradycyjnie zadawane są rozmówcom. Mianowicie, jaka jest Twoja historia? Dlaczego Japonia? Dlaczego laka? Dlaczego kintsugi? Wszystko chciałbyś wiedzieć. Japonia z powodu męża, czyli prywatne zupełnie powody. Od bardzo wczesnej młodości, bo ja wyjechałam z Polski mając lat niecałe 20 i spędziłam w Japonii 10 lat. Mieszkałam tam oczywiście z moim mężem, Japończykiem, i tam urodziły się nasze dzieci. I po tych 10 latach doszliśmy do wniosku, że chcemy się przenieść do Polski. Wynikało to z różnych względów, ale może podstawowe dla mnie to był przede wszystkim klimat. Ja Japonię uwielbiam, ale lato jest dla mnie nie do zniesienia z powodów, no temperatura, upał, wilgotność to są rzeczy, które mnie absolutnie zniechęcają, więc to był pierwszy powód. Drugim powodem były dzieci, które już miały iść do szkoły i musieliśmy się zdecydować, czy chcemy jakby posłać je do szkoły w Japonii, czy wolimy poza.
Mój mąż stwierdził, że japońska szkoła, przez którą on przeszedł, nie wzbudza w nim miłych wspomnień, więc może lepiej w takim razie postawić na Europę i na Polskę. Ale ja już będąc w Japonii zainteresowałam się przede wszystkim japońską porcelaną, ceramiką, a to doprowadziło mnie też do laki, z tego względu, że te dwie dziedziny są ze sobą dosyć mocno powiązane, zresztą tak jak prawie wszystkie rzemiosła w Japonii. Po powrocie do Polski chciałam wrócić na studia i poszłam na studia konserwacji zabytków, dzieł sztuki. To jest moje marzenie od dzieciństwa, które udało mi się zrealizować dopiero po powrocie do Polski. No i pracuję obecnie w tym zawodzie i ponieważ miałam już ponad 30 lat, to musiałam znaleźć niszę, w której będę mogła się specjalizować. Wiadomo, konkurencja na rynku konserwacji malarstwa jest dosyć duża. A mnie pociągała Japonia, więc chciałam robić coś związanego z Japonią i wymyśliłam sobie lakę. Początkowo mogę powiedzieć szczerze, że rzeczywiście sobie ją wymyśliłam, bo nie wiedziałam, nie miałam pojęcia o tym, jak konserwować obiekty z laki. To dla mnie była zupełna nowość. Nawet nie wiedziałam, że jestem uczulona na lakę, co się okazało później w trakcie prac już. Ale postanowiłam, że to będzie moje zajęcie główne i znalazłam nauczycieli, mistrzów japońskich, którzy mi pomogli na tą ścieżkę wejść. I między innymi też z tego powodu musiałam pojechać do Japonii, żeby właśnie tam przejść szkolenie z konserwacji laki. I w Tokio znalazłam, polecono mi nauczyciela z miejscowości Ładzima, która słynie właśnie z produkcji laki, nawet do dziś, chociaż tam niestety trzęsienie ziemi spowodowało, że no, mieszkańcy się stamtąd głównie wyprowadzili, ale wiem, że życie wraca, więc miejmy nadzieję, że się tam wszystko to odbuduje. Natomiast ten mistrz, Taro miał na imię, był bardzo zdziwiony, że Europejka chce się uczyć przede wszystkim technik laki i jeszcze na dodatek, że ma na to tylko 3 miesiące. I moje pytanie pierwsze, jak się właśnie z nim spotkałam, na moje pierwsze pytanie, znaczy on w zasadzie mnie zapytał, jak długo zamierzam być w Japonii. Jak mu odpowiedziałam, że 3 miesiące, to powiedział, to proszę wyjść. Nie mamy w ogóle o czym rozmawiać, bo to za krótko. Nie ma absolutnie powodu, dla którego miałbym tracić czas dla pani, skoro i tak się pani niczego nie nauczy. No ale jakoś udało mi się go przekonać, że ja tu będę pilnie zadania domowe odrabiać, będę ćwiczyć sama, on będzie mi tylko takim wsparciem i mentorem. No i zgodził się. No i w ten sposób udało mi się tam właśnie przez te 3 miesiące u niego praktykować. A ponieważ on te zajęcia prowadził jakby w warsztacie, w którym jednocześnie odbywały się zajęcia z kintsugi, no to był moje pierwsze zetknięcie z kintsugi. I jak powiem szczerze, że jak zobaczyłam tą technikę i zobaczyłam, jak naczynia wyglądają, które są naprawione kintsugi, to pomyślałam sobie, wow, nareszcie, to jest to, czego ja cały czas szukałam. To jest coś, co połączyło moją pasję do porcelany i ceramiki z laką, bo to tak jest. Ta dziedzina, ta technika łączy w sobie te dwa różne rzemiosła i myślę, że to było takim magnesem, który mnie pociągnął w tą stronę. Zanim przejdziemy jeszcze do takiej praktycznej strony kintsugi, powiedzmy może kilka słów o tej stronie teoretyczno-filozoficzno-estetycznej. Po pierwsze, bez wątpienia ta sztuka wiąże się ściśle z takim niezwykle charakterystycznym dla japońskiej kultury pojęciem wabi-sabi. Jak to można połączyć? Jak to można opisać? W ogóle trzeba zacząć od tego, skąd się ta technika kintsugi wzięła.
kto ją wymyślił i dlaczego. Trochę tak historycznie rzecz biorąc, patrząc na to, kintsugi powstało w XVI wieku z potrzeby, chwili. W tamtym czasie Japonią rządzili szogunowie, między innymi jeden z szogunów o nazwisku Ashikaga Yoshimasa, który nie był zbyt utalentowanym wojownikiem. Za jego czasów wojna domowa w Japonii wybuchła, Kyoto zostało zniszczone i nie zapisał się najlepiej na kartach historii militarnej Japonii. Natomiast był szalenie ciekawym człowiekiem i był przede wszystkim mecenasem sztuki. To, co było związane właśnie, to, co nam się kojarzy z Japonią, czyli minimalizm, maty tatami, siodzi, fusuma, wszystko to, co mamy w głowie na temat Japonii, to właściwie powstało za jego czasów. On wspierał zarówno rzemiosło artystyczne, jak i sztukę herbaty. To był mecenas sztuki, ale jednocześnie wielki znawca herbaty i miłośnik herbaty. W tamtych czasach jeszcze wciąż Chiny były uważane za kolebkę ceremonii herbacianej i za kolebkę herbaty i wszelkiej sztuki z nią związanej, więc w Japonii bardzo ceniono czarki porcelanowe, które były tam produkowane. W Japonii jeszcze w tamtym czasie nie umiano produkować porcelany, bo nie odkryto kaolinu. Więc porcelana była sprowadzana z Chin, oczywiście była bardzo droga i była trudno dostępna i tylko stać było na tą porcelanę nieliczne osoby. Między innymi właśnie Yoshimasa sobie zafundował taką czarkę do herbaty, którą bardzo lubił i nieszczęśliwie mu się stłukła. I zamiast wyrzucić, postanowił ją naprawić, ale wysłano ją najpierw do Chin, żeby została naprawiona, ponieważ Chińczycy potrafili naprawiać porcelanę, z tym, że używano do tego metody takich metalowych jakby zszywek. Nawiercano porcelanę po jednej i po drugiej stronie i wbijano metalowe zszywki, co powodowało, że ta czarka była z powrotem w całości i nie przeciekała nawet, bo była sklejona prawdopodobnie, ja mogę teraz tak powiedzieć z punktu widzenia konserwatorskiego, że prawdopodobnie kazeiną, czyli mlekiem, a to jest naprawdę bardzo, bardzo mocny klej i dlatego ona nie przeciekała. Natomiast wyglądała niezbyt estetycznie, no bo metal, a tu biała porcelana, to tak trochę nie pasowało jedno z drugim. Więc no niestety nie spodobało się to, co przyjechało z powrotem z Chin szogunowi i poprosił albo nakazał, nie wiemy tego, swoim rzemieślnikom, żeby znaleźli inną metodę. A ponieważ w Japonii laka była używana zawsze, od zawsze jako klej i też jako element dekoracji, złoto również nie było problemem, bo szogun miał dostęp do kopalni złota, więc to nie było dla niego też jakimś wielkim problemem. I w ten sposób narodziła się ta sztuka. Można skleić rozbite części, na przykład filiżanki, tak, aby ta naprawa była jak najmniej widoczna. Jednak w sztuce kintsugi miejsca naprawiane są jakby specjalnie podkreślane. To są takie złote blizny, z takim określeniem się spotkałem. Innymi słowy można powiedzieć, że jakąś rzecz można po prostu, jeżeli się uszkodzi, wyrzucić. Można ją skleić tak, żeby ukryć te ślady klejenia i udawać, że nic nie pękło. I można też, tak jak to proponuje kintsugi, nie udawać, że się nic nie stało, a wręcz stwierdzić, że ta historia, która jest związana i którą widać, sprawia, że to naczynie jest jeszcze bardziej cenne dla nas. Czy to tak wygląda? Tak, i tutaj właśnie dochodzimy do wabi-sabi, bo to, że
czegoś nie ukrywamy, że coś nie jest perfekcyjne, bardzo dobrze się wpisuje właśnie w tą filozofię. Wabi-sabi polega na tym, właściwie nie tyle polega, co to określenie używane jest dla natury, dla przedmiotów, które nie są właśnie doskonałe. Czyli sabi, czyli już takie trochę spatynowane, więc już pokazujące upływ czasu, troszkę właśnie zniszczone, lekko jakoś uszkodzone. To jest coś, co się Japończykom podoba. Nie ze względu na to, że kochają zniszczone rzeczy, ale cenią sobie upływ czasu, tą historię, która stoi za przedmiotem. A tutaj właśnie w tym kintsugi to ma odzwierciedlenie, ponieważ ten przedmiot, no, można powiedzieć, zdobył drugie życie dzięki tej metodzie. Nie został wyrzucony, ktoś się nad nim pochylił, ktoś poświęcił czas i swoją energię i też pieniądze prawdopodobnie, więc no tak, w bo jakiś... to złoto było prawdopodobnie więcej warte niż ta filiżanka. Mogło też tak być. Być może tak było. W każdym razie no jest to przedmiot, który później, o którym można opowiadać, można jakąś historię snuć, coś jest z tym związane i dlatego tak bardzo ta technika się spodobała mistrzom ceremonii herbacianej, zaczynając od Senno Rikyu, który był założycielem właśnie szkoły ceremonii herbacianej i pierwszym, który trochę zmienił tą ceremonię, bardziej ją, nazwijmy to, zjapońszczył, czyli przystosował do gustów Japończyków, ponieważ ceremonia herbaciana chińska bardziej polegała na tym, żeby się właśnie afiszować, pokazywać tę białą porcelanę, cenne dzieła sztuki. To był taki bardziej, nazwijmy to, salon, gdzie arystokracja się zbierała i oglądała wspaniałe dzieła sztuki gospodarza. I na tym bardziej to polegało. Natomiast w przypadku japońskiej ceremonii herbacianej chodzi bardziej o taką intymność, spotkanie z gospodarzem, ale w mniejszym pomieszczeniu, nie takim oświetlonym mocno. Te czarki do herbaty też nie są perfekcyjne. Właśnie Senno Rikyu po raz pierwszy wykorzystał do ceremonii herbacianej kintsugi, bo czarki, no wiadomo, no, też mają jakiś żywot i się potrafią stłuc. I wtedy do czarki, która już miała swoje pudełko, bo pudełko w ceremonii herbacianej jest bardzo ważne, czyli opakowanie do czarki, które było podpisane, było nadane imię temu naczyniu, był właściciel określony. I potem jak powstała ponowna czarka, czyli stłukła się, została naprawiona metodą kintsugi, ponownie dopisywano do tego pudełka, dopisywano historię, że w tym i w tym dniu, czy w tym czasie ten i ten naprawił i teraz przekazujemy to dalej. I idzie ta historia za tym naczyniem. Więc to było bardzo, bardzo ważne. I w tym kontekście można mówić o wabi-sabi. Potem byli kolejni mistrzowie ceremonii herbacianej, na przykład Furuta Oribe, to był uczeń Senno Rikyu, który z kolei z kintsugi się troszkę, można powiedzieć, bawił, bo miał takie awangardowe dosyć podejście do ceramiki. Jego ceramika jest bardzo charakterystyczna, w kolorach ciemnej zieleni, z brązami i no, dekoracja, którą stosował, jest też, nawet powiedzielibyśmy na dzisiejsze czasy, awangardowa. Więc trochę jakby wykraczał swój czas, wykraczał poza swój czas. Myślę sobie, że można tak metaforycznie to rzeczywiście odnieść do ludzkiego życia. To znaczy akceptacji tych błędów, tej całej historii, co sprawia, że te pęknięcia czy jakieś niepowodzenia powodują, że my jesteśmy unikalnymi osobowościami. No, pod warunkiem oczywiście, że uda nam się te dziury załatać w życiu. No tak, to prawda. No dobrze, to może po tym bardzo ciekawym wstępie możemy długim przejść do takiej części praktycznej, która będzie najbardziej obszerną, podejrzewam, częścią naszej rozmowy. Co to jest w ogóle kintsugi? Na czym to polega?
Czy każdy może sobie na przykład taką sztukę w domu uprawiać? Kintsugi, może sam termin trzeba wyjaśnić. Kin to jest po japońsku złoto, ale równie dobrze może być metal, bo to jest znak, który oznacza metal, tylko najczęściej w takim potocznym rozumieniu pod tym wszyscy rozumieją złoto. A tsugi, czyli ten drugi człon nazwy, pochodzi od słowa tsugu, czyli łączyć. Czyli gdybyśmy dosłownie przetłumaczyli słowo kintsugi, oznaczałoby to łączyć złotem. No tak, kleić, łączyć złotem. Co wprowadza w błąd, bo tak nie jest. Złoto nie może być spoiwem i nie sklei nam rozbitych przedmiotów. Więc żeby coś skleić, to trzeba mieć najpierw to lepiszcze, ten klej, to spoiwo. I tutaj wchodzi właśnie laka, bo laka to jest żywica i ta żywica po poddaniu rafinacji, po oczyszczeniu, po przefiltrowaniu nadaje się do robienia kleju. Ten klej to też nie jest tylko i wyłącznie ta sama żywica. Trzeba do tego jeszcze dodać trochę wody, trochę mąki. Mąka może być ryżowa, może być też pszenna. To tutaj akurat jest dowolność. Dodajemy tą mąkę po to, żeby ta żywica, która jest płynna, ona ma konsystencję miodu, żeby w ogóle można było coś skleić, bo nasączać laką i w ten sposób sklejać również można, ale tylko pęknięcia. Natomiast bądź bardzo cienką porcelanę. Natomiast jeśli mamy coś grubszego, z grubszymi ściankami, no to niestety potrzebujemy klej, który ma trochę treści w sobie, więc po to jest nam ta mąka. I po dokonaniu już takiego sklejenia naczynia, to też nie jest klej, który działa jak minutka, czyli nie klei od razu w ciągu tam, nie wiem, paru minut, tylko musimy odstawić takie naczynie co najmniej na tydzień. Tydzień to i tak jest bardzo mało. Jak prowadzę zajęcia, warsztaty, to właśnie robimy taką przerwę tygodniową, ale czasami się zdarza, że ten klej nie zdążył stwardnieć i musimy odczekać kolejny tydzień albo nawet dłużej, w zależności od przypadku. Bardzo ważna jest też temperatura, wilgotność. Laka jest takim materiałem, który nie twardnieje, jeśli jest zimno. Musi być przynajmniej 22 stopnie i wilgotność około 70%. To są dwa takie warunki podstawowe. Więc mamy już sklejone to naczynie. Czasami trzeba uzupełnić braki. Jakaś część nam się odłupała albo zgubiła i musimy to wypełnić. Wtedy przygotowujemy kit. Kit, czyli coś, co wypełni nam ten ubytek. Robimy to również na bazie kleju, tego lakowego, o którym mówiłam wcześniej. Po japońsku on się nazywa mugi urushi. I do tego kleju dodajemy wypełniacze. Wypełniaczem może być pył drzewny albo glinka. Czasami dodajemy włókna tkaniny. No, wszystko jedno co. Może być bawełna drobno pokrojona. Chodzi o to, żeby powstała nam taka masa plastyczna, którą będziemy mogli uformować brakujący fragment. Oczywiście to też nie jest takie, kolokwialnie mówiąc, hop-siup, bo te kity też wymagają czasu na stwardnienie i nie możemy nałożyć więcej niż 3 mm na raz. Więc jeżeli mamy ubytek, który ma około centymetra, no to wyobraź sobie, ile razy musimy do tego wracać. Nie ma mowy na przyspieszenie. To jest po prostu slow, nie wiem co, slow rzemiosło, wolne rzemiosło. Tutaj nie ma szans na zrobienie czegoś szybciej. Więc jest to technika dla cierpliwych. Jeśli ktoś ma cierpliwość albo chciałby się w tym poćwiczyć, to jest idealne, żeby właśnie poćwiczyć swoją cierpliwość. Jak już mamy kit zrobiony, mamy już utwardzony i ubytek został zaklejony, czyli nie mamy już dziury, no to musimy to wszystko potem wyrównać
wyszlifować na te szczeliny, które nałożyliśmy klej. Tam też musimy nałożyć coś w rodzaju kitu. Ja nazywam to fugą dla takiego zobrazowania, ale po japońsku kity nazywamy kokuso, a tą pastę, tą fugę nazywamy sabi. To coś, co nakładamy na szczeliny. Wszystko robimy po to, żeby mieć piękną, gładką powierzchnię, na którą potem będziemy mogli nałożyć dekorację. I żeby zrobić taką tradycyjną dekorację ze złota, czyli właśnie z proszku złotego, to musimy zrobić bardzo dobry podkład pod to złoto. Czyli musimy po pierwsze wyszlifować bardzo dobrze te uzupełnienia, potem nasączyć laką naturalną, czyli tą samą, którą mieliśmy do robienia kleju. Jak ta stwardnieje, też ją przeszlifować, potem nałożyć na to lakę czarną, która jeszcze bardziej nam jakby wygładzi powierzchnię i uszczelni to naczynie, no bo przecież chcemy używać, tak? Chcemy, żeby czarka była dalej czarką, żeby można było z tego pić, korzystać, gorącą herbatę nalewać, czy zupę jeść. Więc musi być szczelność zachowana. Czyli te dwie jakby warstwy laki to minimum. A potem dopiero... Laka jest odporna na wysoką temperaturę. Tak, laka jest odporna na wysoką temperaturę, do 300 stopni wytrzymuje, więc nie ma problemu. A potem, jak już mamy tą wygładzoną powierzchnię, pomalowaną czarną laką, to potem znowu musimy przeszlifować tą czarną lakę i na wierzch nałożyć lakę czerwoną, która jest spoiwem dla złota, ale jednocześnie kolor czerwony jest ważny, ponieważ złoto wygląda na czerwieni lepiej niż na czarnym. Więc jak już mamy tą czerwoną lakę pomalowaną, musimy odczekać, bo nie możemy posypać proszkiem złotym natychmiast po nałożeniu czerwonej laki, ze względu Właśnie na to... proszkiem sypiemy. Proszkiem. Bo mówiliśmy wcześniej o nakładaniu złota. Być może nasi widzowie, którzy wcześniej o tym nie słyszeli, wyobrażają sobie, że to się jakoś nakłada metal lity, prawda? Nie. Złoto zawsze nakłada się albo w płatkach, albo w proszku. I w przypadku kintsugi płatek złota jest po pierwsze zbyt duży, po drugie za cienki, a po trzecie no, byłoby to trudne do wykonania ze względu na powierzchnię, którą mamy pokryć złotem. Więc tutaj stosujemy złoto w proszku. Po nałożeniu laki czerwonej musimy odczekać tak około 20-30 minut, aż ta laka zacznie tężeć i wtedy dopiero możemy posypać proszkiem złotym, ponieważ inaczej ten proszek nam wsiąkłby do laki, utopiłby się w tej lace i nie byłoby go widać. Więc jak już jest to napruszone, to potem pędzelkiem albo watką taką silk, czyli jedwabną, nagarnia się ten proszek złoty na te ubytki, wygładzając, i potem trzeba odstawić oczywiście do utwardzenia. I jeszcze to nie koniec, bo jeszcze potem to złoto trzeba zabezpieczyć. Czyli jest kolejny etap i zabezpiecza się złoto, pokrywając go znowu laką naturalną, ale żeby nam to złoto było dalej złote, a nie brązowe jak laka, to musimy tą górną powierzchnię laki zetrzeć, usunąć całkowicie, bo inaczej to będziemy mieć brąz, a nie złoto. I to jest bardzo trudny etap. To jest najtrudniejszy chyba z tego wszystkiego. A potem jeszcze trzeba to złoto wypolerować. Żeby nie zetrzeć też przy okazji złota. Ścierając lakę. Tak. A potem jeszcze trzeba to złoto, jak już ta kolejna warstwa zabezpieczająca już stwardnieje, no to na koniec można wypolerować. I to będzie wszystko. No, dosyć skomplikowany proces. Tak. Na tym kanale mówimy o estetyce i sztuce dawnej Japonii. No a co za tym idzie, tym motywem przewodnim jest piękno. Kintsugi to z jednej strony po prostu zwykły sposób naprawy jakiejś rzeczy, sklejenia pękniętej filiżanki albo naprawienia jakichś innych
uszkodzeń. Ale z drugiej strony to na pewno sztuka w kontekście kulturowym, w kontekście estetyki. Gdybyś mogła w skrócie powiedzieć, powiedzmy w 3 punktach, co pięknego możemy znaleźć w kintsugi? To bardzo trudne pytanie, bo każdy widzi w tym coś innego. Dla mnie, jeśli ja mam o sobie mówić, to dla mnie osobiście przede wszystkim to, co mówiłam na początku, czyli to, że kintsugi łączy w sobie 2 dziedziny sztuki, porcelanę i lakę. To jest coś, co mnie bardzo urzekło. Natomiast z punktu widzenia takiego przeciętnego odbiorcy kintsugi, myślę, że przede wszystkim to, że no teraz mądre słowo, czy modne słowo, recykling, tak? Czyli to, że nie wyrzucamy, ale naprawiamy i możemy dalej korzystać. To jest jakby numer 1, moim zdaniem. A 2, to piękno samo w sobie, czyli że ten przedmiot jest ładniejszy niż był. No tak. Więc możemy powiedzieć, że Na dzięki pewno temu... unikalny. Tak, właśnie. O, to jest 3. Unikalność, czyli niepowtarzalność. To jest jeden, jedyny. Nie ma drugiego takiego samego, bo nawet jakbyś próbował stłuc 2 czarki, to i tak każda ci się stłucze w inny sposób, No, oczywiście. prawda? No więc chyba te 3 rzeczy, czyli użytkowość, piękno i unikalność. Wracając do tych spraw praktycznych związanych z kintsugi, mam taką prośbę, czy mogłabyś nam, widzom, zaprezentować takie rzeczy, które wykorzystujesz przy pracy przy kintsugi? Materiały, narzędzia, no i oczywiście te finalne wyroby, przykłady chociaż. Tak, zrobimy taką symulację. Spadło, rozpadło się. O, mamy tutaj kawałeczki. Tak, mamy rozbite kawałeczki. Potem bierzemy sobie taki zestaw, czyli narzędzia. A przede wszystkim bierzemy sobie lakę. I do sklejenia takiej rozbitej czarki potrzebna jest nam laka naturalna, o której opowiadałam. Nazywa się urusi. To jest po japońsku laka właśnie. Ona jest już przefiltrowana i jest oczyszczona. Ma kolor takiego mleka skondensowanego, trochę zabarwionego kakałem w tubce. Natomiast jak się ją z tej tubki wyleje i zostawi na chwilę, to bardzo szybko ciemnieje, ponieważ pobiera tlen z powietrza i wilgoć i zaczyna się już proces polimeryzacji, bo laka jest polimerem naturalnym. Tu mamy drugą lakę w kolorze czerwonym. Ona będzie nam służyła do dekoracji razem z tym złotym proszkiem. Widać, że to złote? Mamy też szpachelkę, którą będziemy sobie rozcierać klej i robić kity. I do kitów jako wypełniacze używamy pył drzewny, taki drobno sproszkowany i glinkę. Glinka to noko, inaczej ziemia okrzemkowa. To są 2 podstawowe składniki kitów. Szpachelka i jest jeszcze oczywiście pędzelek do dekoracji. No i tak wygląda warsztat mistrzyni od kintsugi. Tak. No i potem pracując, tak jak opowiadałam, nie będziemy tu teraz całego pokazu robić, tutaj mogę pokazać wynik ostateczny. O. Tak wygląda sklejona i ozdobiona złotem czareczka. 3 miesiące pracy. Tak, po 3 miesiącach. Natomiast jak komuś się nudzi i nie ma tyle cierpliwości, to teraz jest tak zwana modern kintsugi, czyli nowoczesne kintsugi. Zapominamy w ogóle o tych przyrządach tutaj i wszystkim, co mamy. Bierzemy klej, żywicę dwuskładnikową, czyli epoksydowy klej 10-minutowy. Dodajemy do tego złotego proszku i dostajemy taką oto
czareczkę po 10 minutach pracy. No będzie to na pewno ładnie odrestaurowany przedmiot, który nie wyrzuciliśmy do śmietnika, ale kintsugi to raczej nie będzie. No raczej nie, więc ja oczywiście optuję za tradycyjną metodą. Pokażmy, Asiu, jeszcze tutaj są dwa chyba przykłady, takie piękne, Tak. prawdziwej kintsugi. Tak, to są dwie czarki, właściwie miseczki, wykonane też metodą kintsugi. Jak widzicie, nie zawsze musi być złoto. Możemy też zrobić laką czerwoną i tak zostawić. Na białej porcelanie czy na białej ceramice wygląda to naprawdę efektownie. I jest też metoda, gdzie się też nie stosuje złota, tylko można czarną lakę zastosować i tak pięknie uzupełnić ubytki, a potem je po prostu na czarno pomalować. No i to jest to właśnie piękno, o którym mówiliśmy, które jest zawarte w kintsugi i w tym złotym, i w tym czarnym, no i w całej tej filozofii i estetyce. Joasiu, serdecznie dziękuję Ci za spotkanie, za arcyciekawą rozmowę. Moi drodzy, jeśli Wam się ten film podobał, oczywiście zasubskrybujcie ten kanał. No i koniecznie zostawcie komentarz. Ja bardzo czekam na te komentarze. Do zobaczenia.